Znajdujemy się na terenie Pałacu Ujazdowskiego w Warszawie, w Muzeum Sztuki Współczesnej, gdzie przyjrzymy się kolekcji BMW Art Cars i być może odpowiemy sobie na pytanie, czy samochody mogą być sztuką. Wśród 17 modeli BMW Art Cars znajdują się prace tak wybitnych artystów jak Frank Castelli, Andiego Warhola czy Jenny Holzer. Samochody odzwierciedlają kulturowy oraz historyczny rozwój sztuki, designu oraz technologii. Na tej wystawie jest zaprezentowane 6 samochodów. Według mnie jednych z najciekawszych. Znajdują się tam m.in. pierwszy samochód, który zainicjował całą ideę powstania kolekcji, oraz ostatni, jaki powstał do tej pory. Na co dzień niektóre z tych aut można podziwiać w Muzeum BMW w Monachium. Inne natomiast są pokazywane na różnych międzynarodowych wystawach na całym świecie. W 2006 roku auta te odbyły bardzo intensywne tournée, podczas którego odwiedziły 10 krajów, a w 2012 roku podczas Igrzysk Olimpijskich w Londynie 16 z tych aut zostało pokazanych na wystawie o nazwie Art Drive. Inicjatorem oddania samochodów w ręce artystów był francuski kierowca wyścigowy Hervé Poulenc. Na początku lat 70. zlecił swojemu przyjacielowi, amerykańskiemu artyście Aleksandrowi Calderowi, pomalowanie własnego wyścigowego BMW. Było to BMW 3.0 CSL. Okazało się to iskrą, która rozpaliła ideę założenia zbioru Art Car Collection. W pierwszych latach trwania projektu w dzieła sztuki przekształcano przede wszystkim samochody wyścigowe. Niektóre z nich nawet wystartowały w słynnym wyścigu 24 Le Mans. Później kolekcję rozszerzono także o samochody produkowane seryjnie. W roku 1975 Art Car zaprojektowany przez Aleksandra Caldera wystartował w wyścigu 24 Le Mans. Był to pierwszy i ostatni start tego samochodu w wyścigu. Po 7 godzinach auto zakończyło wyścig z powodu awarii wału napędowego. Od tamtej pory samochód jest eksponatem wystawowym. Calder zdołał się uwolnić od formy auta wyścigowego i przemalowując je, starał się nadać mu swój charakterystyczny styl. Podobnie jak w przypadku rzeźb i mobilnych instalacji, użył intensywnych kolorów i miękko nakładanych podkładów, którymi pokrył samochód. Urodzony w Filadelfii w 1898 roku, Aleksander Calder rozpoczął swoją karierę jako inżynier, a dopiero później, idąc śladami swojego ojca oraz dziadka, został rzeźbiarzem. Patrząc z bliska odnosi się wrażenie, jakby na samochodzie widać było mijany krajobraz. Roy Lichtenstein o swoim projekcie powiedział: „Chciałem, aby namalowane przeze mnie linie były jak droga pokazująca samochodowi, dokąd ma jechać. Design ukazuje także krajobraz, przez który auto przejechało do tej pory. Można to nazwać próbą oddania wszystkiego, czego samochód doświadcza. Konkretne auto natomiast odzwierciedla wszystkie te rzeczy jeszcze zanim w ogóle wyruszyło w drogę”. Andy Warhol w swoim projekcie powiedział: „Starałem się stworzyć żywy obraz prędkości. Jeśli samochód jest naprawdę szybki, wszystkie kontury i kolory będą rozmyte”. Andy Warhol to kwintesencja pop artu. Urodzony w Pittsburghu w USA w 1928 roku, karierę rozpoczął jako twórca reklam i w 1952 roku doczekał się własnej wystawy w Nowym Jorku. BMW M1 to pierwszy samochód tej marki z silnikiem montowanym centralnie, stworzony do wyścigów, w których o włos nie wystartował. Projekt powstawał w bólach w zakładach Lamborghini, jednak przez problemy finansowe nigdy nie został skończony.
BMW musiało odzyskać wszystkie prototypy i dokończyć pracę na własną rękę. Wymogiem startu w zawodach serii GT była sprzedaż 400 sztuk drogowych wersji auta, co było problematyczne, gdyż jak się okazało, w momencie premiery BMW M1 było droższe od Ferrari 308 GTS. Zanim to się udało, przepisy odnośnie dopuszczenia aut do wyścigów zdążyły się zmienić. Ten egzemplarz ścigał się w Le Mans w 1979 roku, plasując się na 6. miejscu w klasyfikacji generalnej i 2. miejscu w klasie. Był to pierwszy i zarazem ostatni wyścig tego samochodu. Hockney dosłownie wywrócił samochód na lewą stronę i uczynił go przezroczystym. Maska prezentuje stylizowaną reprodukcję kolektora dolotowego, kierowca jest widoczny przez drzwi, widać też psa siedzącego na tylnej kanapie. Urodzony w 1937 roku w Anglii, David Hockney od początku lat 60. był jedną z najbardziej wyrazistych i wpływowych postaci międzynarodowej sceny artystycznej. Zdobył ogromną popularność, kreując w swoich pracach zupełnie autorski świat i całkowicie własną formę międzynarodowego pop-artu. Artcar Davida Hockneya powstał wyłącznie jako eksponat i dzieło sztuki. Nigdy nie wyjechał na drogę ani tor wyścigowy. W roku 1999 amerykańska artystka konceptualna Jenny Holzer stworzyła 15 Artcar. Opisała wyścigowe BMW V12 LMR za pomocą obiektów WordArt i nazwała swoją pracę Truizmy. Artcar zaprojektowany przez artystkę pokryty jest hasłami pochodzącymi z serii o nazwie Survival, którą artystka stworzyła w latach 1983-1985. Koncepcja autorki bazuje na tradycyjnych kolorach i materiałach stosowanych w wyścigach samochodowych, aby charakterystyczne dla BMW kolory niebieski i biały pozostały widoczne w trakcie wyścigu. Holzer użyła odblaskowych liter chromowanych oraz fluorescencyjnych barw. W ciągu dnia niebo odbija się w literach, w nocy zaś folia oddaje niebieski blask zachowanego za dnia światła. Jenny Holzer od końca lat 70. odrzuciła tradycyjne formy ekspresji, takie jak malarstwo reprezentatywne, pracując z literami i słowami zamiast obrazów. Co ciekawe, na zewnątrz przed zamkiem ujazdowskim znajduje się 10 kamiennych ław z wykutymi sentencjami Jenny Holzer, pochodzącymi właśnie ze zbioru Survival. Siła jej słów jest uderzająca, niektóre truizmy są poetyckie i wzruszające, a inne ironiczne i przygnębiające. Wszystkie odnoszą się do człowieka i postmodernistycznego społeczeństwa. W trakcie procesu twórczego artysta gromadził zdjęcia samochodów wyścigowych oraz otoczenia wyścigów, ich żywej kolorystyki, szybkości i temperamentu. Ostatecznie dzieło Kunsa stworzone z wykorzystaniem jaskrawych barw wywołuje wrażenie dynamicznego ruchu, tak jakby auto przejeżdżało nocą przez miasto z dużą prędkością albo właśnie ścigało się w nocnym wyścigu na torze wyścigowym. Kunsowi udało się stworzyć wrażenie przemieszczania się z dużą prędkością, podczas gdy auto stoi w miejscu. Jeff Koons, jeden z najsłynniejszych artystów naszych czasów, urodził się w 1955 roku w miejscowości York położonej w USA w stanie Pensylwania. Dzieła Koonsa wystawione są na całym świecie, znajdują się też w wielu kolekcjach publicznych, w tym w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Nowym Jorku.
Po premierze 2 czerwca 2010 roku w paryskim centrum Pompidou, już 12 czerwca tego roku Art Car Jeffa Kunsa wziął udział w 24-godzinnym wyścigu Le Mans. Auto było faworytem kibiców. Samochód z numerem 79 w hołdzie dla Art Cara Andiego Warhola z roku 1979 musiał zmagać się niestety z ogromnymi problemami technicznymi, w efekcie czego załoga wycofała się po zaledwie 5 godzinach wyścigu. Niezależnie od tego, jak podchodzimy do naszych samochodów, czy traktujemy je jako narzędzia do przemieszczania się z punktu A do punktu B, czy też traktujemy je jak nasze własne dzieci. Spojrzenie na kolekcję Art Cars BMW i na dzieła artystów, którzy je wykonali, pozwala nam podejść do tego tematu jakby z trochę innej perspektywy i być może zauważyć w naszych własnych autach potencjalne dzieła sztuki.